Śmiało można powiedzieć, że Andaluzja to kwintesencja Hiszpanii. Naszą podróż po tym niezwykłym regionie rozpoczynamy od Sewilli, miasta, które porusza wszystkie zmysły. W naszym filmie zobaczycie nie tylko największą gotycką katedrę na świecie. Zabierzemy Was do jednego z najstarszych pałaców królewskich na świecie z przepięknymi ogrodami, które stały się królestwem Dorn w grze o tron, Alcazar, ale także do Baru, który mieści się w starych arabskich łaźniach. Poszukamy młodszej siostry meczetu Kutubija z Marrakeszu. Czy wiecie, że Sewilla uznawana była za bramę do Indii i posiadała najważniejszy port na świecie bez dostępu do morza? A Krzysztof Kolumb, pomimo swoich 5 pogrzebów, ostatecznie spoczął właśnie w Sewilli? Słyszeliście o europejskim mieście założonym przez Herkulesa? Rzucimy także okiem na dzielnicę, w której palono czarownice, poszukamy śladów operowej Carmen, ale też będziemy zajadać się przysmakami andaluzyjskiej kuchni. Jak zwykle mamy dla Was solidną dawkę wiedzy, okraszoną ciekawostkami z tego przepięknego miasta. Sewilla, trochę chmur. No jest, trochę chmur. Pierwszy posiłek wybieramy bar Postigué Tapas. Tutaj Kasia właśnie takiego tapaska bogato z kurczakiem i krewetką. Ja natomiast wziąłem takie coś bardziej tradycyjnego. Jajko sadzone z iberyjską szynką i ostrymi papryczkami i ziemniakami. Także posilamy się, no i ruszamy tutaj w Sewillę. W ogóle bar bardzo fajny, blisko katedry, a troszeczkę schowany, w związku z tym te ceny też są trochę inne, nie takie typowe dla turystów. Dokładnie. Szamamy i lecimy. Plaza del Cabildo, czyli taki ukryty klejnot Hiszpanii, bardzo blisko katedry, ale turyści trafiają tu raczej przypadkiem. No można byłoby powiedzieć, że w zasadzie nie ma tutaj nic ciekawego od półokrągły plac, na środku fontanna, trochę palm, ale to jest super klimat sewijskiego miasteczka, luzu. Można przyjść, odpocząć, dychnąć trochę. I znajdziecie tutaj też po piersie pomnik sewijskiego dramatopisarza Lope de Rueda, który powstał tutaj w hołdzie dla takiej literackiej tradycji Sewilli. Casa Salinas to dom markezów, który został zbudowany tutaj w renesansowym stylu w XVI wieku, wtedy, kiedy Sewilla była bardzo ważnym miastem, bo przebiegały tutaj w zasadzie wszystkie główne szlaki handlowe i handlowano tutaj towarami z Ameryki. Obecnie, taka ciekawostka, ten dom można zwiedzać, wstęp kosztuje 10 euro, ale zwiedzicie tylko środek. Klimat tego domu w środku jest trochę taki jak w Pałacu Bahia, który widzieliście, jeśli oglądaliście nasz film z Maroka, a na górnych piętrach wciąż mieszka rodzina Marquezów. Patio de Banderas, plac w starej części Sewilli, kwadratowy, prostokątny w zasadzie, wysadzany drzewkami pomarańczowymi, nie wyróżnia się niczym szczególnym, pod warunkiem, że wiesz, gdzie patrzeć. Dlatego, bo jest to wyjście z słynnych ogrodów królewskich Alcazar i ludzie w zasadzie nie myślą o tym, co jest dookoła. A jeśli na chwilę się zatrzymacie, rozejrzycie i zobaczycie, że wychodząc z tej pięknej starej bramy jest przepiękny widok na katedrę i wieżę Giraldę, no to znajdziecie tutaj super miejsce na instagramowe fotki. Nie dziękujcie. Niedaleko od centrum znajduje się Mercado de Aral, taki targowisko. Nieco mniej okazałe niż ten Mercado Central w Walencji, no zdecydowanie mniej okazały. Miejsce na fajne zakupy dla miejscowych, plus jakieś zjedzenie lunchu. Co ciekawe, targ jest na dole, a u góry po prostu mieszkania. Taka ciekawostka. Buenos dias! Zaczynamy dzisiaj od desayuno, czyli hiszpańskiego śniadania w barze bardzo blisko katedry. Bar nazywa się Alfa Alfa. Trafiliśmy tutaj oczywiście z polecenia, przede wszystkim ze względu na ceny, ale też na jakość. Taka kanapeczka hiszpańska, takie bocadillo z hiszpańską szynką i serem,
na ciepło, grillowane, tostowane z filiżanką kawy i do tego sok z pomarańczy kosztuje 5 euro. Bez soku 3,60 taki zestaw. Que aproveche. Smacznego. Bilety do Alcazar kupuje się przez internet na określoną godzinę i pamiętajcie, że jeśli chcecie wejść na tę godzinę, na którą macie bilety i tak musicie przyjść tutaj wcześniej, oczywiście wpuszczą Was, ale no zakładając, że na przykład kupicie bilety na 10 i przyjdziecie o 10, no to prawdopodobnie wyjdziecie gdzieś 10:20, 25, bo i tak są takie kolejki. Reales Alcazar, najpiękniejszy ogród w całej Hiszpanii, a może nawet w Europie. Zdania są podzielone i jak będziecie tutaj, no to wszędzie widać takie arabskie detale. Można byłoby pomyśleć, że ogrody i pałac został wzniesiony właśnie w czasach, kiedy panowali tutaj Arabowie, ale nic bardziej mylnego. Powstał on w XIV wieku dla katolickiego władcy Katalonii, Piotra I, zwanego także okrutnym, ale faktycznie wykonywali to tutaj arabscy robotnicy, stąd te piękne sztukaterie i maurytańskie detale. Tengo todo lo que tengo, no busco cualquiera, es un mal deseado. En la noche siento el olor, casi loca por tu amor, no quisiste mi calor, me dejaste sin razón. En la noche siento el olor, casi loca por tu amor, no quisiste mi calor, me dejaste sin razón. Wchodzimy na kolejny piękny maurytański dziedziniec i jeśli byliście kiedykolwiek w Granadzie, w Alhambrze, no to możecie znaleźć tutaj pewne podobne elementy. I słusznie, dlatego, bo Piotr I bardzo zainspirował się tamtą budowlą do tego stopnia, że właśnie wprowadził trochę takich elementów tutaj. A nam osobiście bardzo przypomina to architekturę Marrakeszu i chociażby pałac Al-Bahia. Jeśli nie widzieliście naszego odcinka z Marrakeszu, to zapraszamy. I jeszcze jedna rzecz. Wezyr sułtanów mieszkał w pałacu El-Bahia razem z całym swoim haremem, a król Piotr I wybudował ten pałac dla siebie i swojej kochanki, Marii de Padilla. Co ta miłość robiła z tymi facetami? No po prostu kompletnie tracili dla nich głowę. Naprawdę potężny pałac i ogromne, piękne ogrody. Fani serialu Gra o Tron odnajdą w tym miejscu także Królestwo Dorn, bo to tutaj były kręcone sceny do tego serialu, co jest sytuacją absolutnie wyjątkową, bo wcześniej zarząd tego miejsca absolutnie nie zgadzał się, by stanowiło ono plan do jakiegokolwiek filmu czy serialu. Natomiast popularność serialu zrobiła swoje i zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu turystyki w tym miejscu, choć i tak wcześniej było to miejsce niezwykle popularne. Tengo todo lo que tengo, no busco cualquiera, es un mal deseado. En la noche siento el olor, casi loca por tu amor, no quisiste mi calor, me dejaste sin razón. En la noche siento el olor, casi loca por tu amor, no quisiste mi calor, me dejaste sin razón. Tuż obok katedry mieści się budynek dawnej giełdy, którą swego czasu król Karol III nakazał przekształcić w ogromne archiwum Indii. Archivo General del India. Mieszczą się tutaj dokumenty z 4 wieków istnienia Imperium Hiszpańskiego, które rozlokowane są na 9 kilometrach półek. Jest tutaj aż 43 000 różnych dokumentów, mapy, ryciny, kontrakty, cała masa różnych rzeczy i nie lada rarytas, a mianowicie dziennik Kolumba. Co najlepsze, budynek ten jest do zwiedzania zupełnie za darmo, więc jak będziecie tutaj, no to koniecznie wejdźcie tutaj chociaż na chwilę. Słuchajcie, ja się tak podjarałam tym dziennikiem Krzysztofa Kolumba, ale niestety na ten moment nie jest wystawiony. Dopytałam tutaj pana ze straży. To nie jest tak, że w ogóle go nie wystawiają, ale dokumenty muszą być przechowywane w specjalnych warunkach. W związku z tym te wystawy tutaj się zmieniają. I rotacyjnie pojawiają się kolejne i kolejne dokumenty, więc żeby zobaczyć konkretnie ten dziennik, no to musicie mieć trochę szczęścia. Czas na almuerzo, czyli hiszpański lunch. No i będąc w Andaluzji nie można sobie tutaj odmówić przysmaków, które są związane z tym regionem. A jednym z takich przysmaków jest byczy ogon, który tutaj też mam podany. Nie mam zielonego pojęcia, jak smakuje, bo będę pierwszy raz tego próbował, ale jest to zachwalane wszędzie. Wygląda na bardzo mięsiste, chociaż jest tutaj sporo kości. Mięsko się rozpływa, wkładając na widelec. I no, robi robotę. Jak gotowana,
dobra szynka, później zapiekana. Dobre, to chyba da radę. Będąc w Hiszpanii oczywiście trzeba próbować tapasów, czyli takich drobnych przekąsek, które są podawane tutaj do piwa, do wina, w czasie lunchu, na takie małe kęsy. Ja tutaj postawiłam na dwie z nich. Jedne to croquetas de bacalao, czyli takie, wydawać by się mogło, że krokiety, ale to z krokietami nie ma nic wspólnego. To są po prostu takie kuleczki z dorszem i krewetki opiekane w panierce. Może przy tej okazji opowiem Wam, jak w ogóle powstały tapasy. I tutaj są dwie takie historie, legendy, ale obydwie wiążą się z królem Alfredem X Mądrym. Pierwsza mówi, że kiedy król był bardzo chory, jego kucharze przygotowywali mu właśnie takie drobne przekąski, które zapijał winem i podobno przywróciło mu to zdrowie. Kolejna mówi, że w podróży zamówił kieliszek wina, a że był duży wiatr i to było nad morzem i piasek z plaży dostawał się do wina, to kelner przykrył jego kieliszek plasterkiem szynki. I kiedy król zapytał, co to jest, kelner odpowiedział: esto es una tapa, czyli to jest taka przykrywka. I kolejnym razem, i kolejnym, kiedy król zamawiał właśnie takie wino, no to oczywiście prosił o kieliszek z przykrywką. I ponoć do rozpowszechnienia tego zwyczaju przyczyniły się także muchy, bo było gorąco, muchy często wpadały do wina, więc bardzo popularnym stało się zamawianie kieliszka z przykrywką i potem ewaluowało to na różne inne tapasy i po prostu takie przekąski na raz. W Hiszpanii tapas. Wieża katedralna Giralda była tak naprawdę kiedyś minaretem meczetu. I to nie byle jakiego, bo była to reprezentacyjna wieża dynastii Almohadów, tych samych, którzy panowali w Marrakeszu. Zresztą jest ona młodszą siostrą wieży z meczetu Kutubija. Do tego stopnia była cenna dla muzułmanów, że kiedy wyjeżdżali oni z miasta, chcieli ją zburzyć, żeby nie dostała się w ręce nieprzyjaciół. Ale król Alfons X zagroził, że jeśli choć jeden kamień spadnie z tej wieży, to wybije on wszystkich Maurów. Katolicy dobudowali potem renesansową część, tą drugą, w której umieszczono dzwony i tak wieża minaretu stała się dzwonnicą kościoła. A taka ciekawostka, bo ona jest dość wysoka i wydawać by się mogło, że dość ciężko będzie się tam dostać, pewnie wieloma schodami. Nie, słuchajcie. Żeby było łatwiej dojechać muazinowi, są tam takie skośne podesty, bo on wjeżdżał tam, uwaga, na koniu. Jeśli chodzi o wejście na samą wieżę, no to bilet macie w cenie wejścia do katedry, natomiast sama Giralda, samo wejście na Giraldę moim zdaniem jest mocno przereklamowane, jest tam po prostu pierdyliard ludzi i widoki są średnie. No oczywiście jest tam widok na całe miasto, natomiast nie za wiele zobaczycie, bo po prostu cały czas pchają was ludzie z tyłu, więc w sumie to trochę szkoda tam wchodzić, ale do katedry zdecydowanie warto. Będąc młodym, jarałem się historią Krzysztofa Kolumba, odkrycia Ameryki, Amerigo Vespucciego i tak dalej. Gra Colonization Sida Meyera, o grafice takiej, która dzisiejszych młodych by odstraszyła, ale nas wciągała. Cała ta historia była ciekawa. No nie spodziewałem się, że zobaczę w ogóle grób Krzysztofa Kolumba, który znajduje się tutaj w katedrze w Sewilli. Miłe uczucie i chyba warto to zobaczyć. Główne wejście do katedry jest naprawdę imponujące i bogato zdobione figurami świętych, ale nie wejdziecie tędy do środka, ponieważ wrota te otwierane są tylko na specjalne okazje. Ostatni raz, kiedy były otwarte, to było wtedy, kiedy był tutaj z pielgrzymką papież Franciszek, więc to naprawdę są konkretne okazje. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, w piwiarni Giralda, Cerveceria Giralda, tuż obok katedry. A dlaczego nie w zwykłym? Dlatego, bo mieści się ono w budynku, który jest pozostałością XII-wiecznych łaźni arabskich i to takich łaźni dla wyższych sfer. Dlatego, bo korzystali tutaj z niej członkowie rodziny Almohadów. Dokładnie tego samego rodu, o którym opowiadaliśmy Wam, kiedy byliśmy w Marrakeszu. No ale moglibyśmy się zastanawiać, jak to się wydarzyło, że piwiarnia, knajpia mieści się w budynku o takim znaczeniu historycznym. No, można powiedzieć, że właściciele tej restauracji mieli trochę szczęścia, tak samo jak ci z Wadowic, kiedy papież powiedział, a tam chodziliśmy na kremówki. Dlatego, bo kupili tą restaurację dawno, dawno temu, kiedy w ogóle nikt nawet nie przypuszczał, że mieści się tutaj takie odkrycie. A przy okazji prac remontowych w 2020 roku
Odkryto, że jest to niezwykły budynek, przeprowadzono prace archeologiczne, no i dzisiaj możemy tutaj napić się wina, piwa, wody, soku właśnie w tak wspaniałych okolicznościach. Za mną Uniwersytet w Sewilli. Chociaż kiedyś była to fabryka wyrobów tytoniowych, ogromny budynek, można byłoby pomyśleć, że jakaś rezydencja ufortyfikowana, naprawdę bardzo konkretnych rozmiarów. Zresztą w tamtych czasach, kiedy został skończony, czyli w XVIII wieku, był to drugi pod względem wielkości budynek w całej Hiszpanii. Swoją wielkością ustępował jedynie królewskiemu Escurialowi pod Madrytem. Może w ogóle, jeśli chodzi o sam tytoń jeszcze, to trzeba powiedzieć, że to był towar bardzo luksusowy. Sprowadził go do Europy sam Krzysztof Kolumb i na tamte czasy nie każdy sobie mógł na niego tutaj pozwolić. W tym budynku pracowało około 4000 kobiet i w tak dużym budynku, co ciekawe, były też pomieszczenia, które służyły jako sąd oraz jako więzienie. Dlatego właśnie, że ponieważ tytoń bardzo drogi i dość mały, no to kobiety wynosiły go z tej fabryki w różnych częściach garderoby i nie tylko. Ale to już zostawiam waszej wyobraźni. Także potrzebowano tutaj właśnie różnych sposobów na to, żeby dyscyplinować swoje pracownice. A taką najbardziej słynną pracownicą fabryki tytoniu była słynna cyganka Carmen z opery Bizetta. Sewilla to zdecydowanie miasto drzewek pomarańczowych, ale co ciekawe, są to zupełnie inne pomarańcze niż te, które na przykład mogliśmy oglądać w Walencji, które były przepyszne, słodkie i na każdym kroku można było z nich wypić pyszny sok. Te są zdecydowanie bardziej kwaśne. Zresztą ta odmiana została sprowadzona tutaj z Chin. Swego czasu sprowadzono do Sewilli 25 000 drzewek pomarańczowych, dlatego, bo uznawano, że przynoszą one szczęście, więc było to takie szczęśliwe miasto. Z tych kwaśnych pomarańczy w zasadzie można zrobić jedynie marmoladę, którą kochają Brytyjczycy. U nas w Europie nie jest może zbyt popularna, natomiast Brytyjczycy na tony ją jedzą. Jeśli jeszcze chodzi o te pomarańcze, to taka ciekawostka, można powiedzieć, że to są elektryczne pomarańcze, ponieważ wtedy, kiedy fermentują, można z nich wytworzyć prąd. Plaza de España, czyli wizytówka Sewilli. Mogłoby się wydawać, że to miejsce powstało wieki temu, ale nie, powstało ono w latach 20. XX wieku, więc stosunkowo niedawno, ma nieco ponad 100 lat i powstało wtedy, kiedy w Sewilli odbywała się wystawa iberoamerykańska. Miała ona być faktycznie takim bardzo, bardzo okazałym wydarzeniem. Na tę okazję wybudowano mnóstwo budynków, nie tylko te tutaj wokół Plaza de España, ale także Plaza de América i potem z czasem przekształcono je na takie budynki użyteczności publicznej. Dzisiaj mieszczą się tam m.in. muzea. Jest naprawdę pięknie. My jesteśmy tutaj w marcu, więc tak naprawdę trafiliśmy na ostatnie dni, kiedy na ten plac można wchodzić za darmo. Miasto planuje wprowadzenie opłat, żeby można było tu wejść. Prawdopodobnie będzie to 5 euro i mają one zostać wprowadzone jakoś w maju. Jeśli chodzi o wybudowanie tych wszystkich rzeczy, no to ma to też swoją ciemną stronę, bo spowodowało ogromne zadłużenie miasta, a w roku, kiedy była ta wystawa iberoamerykańska, był też słynny krach na Wall Street. Także miasto spłacało za to długi lata, ale to, co zostało, myślę, że było tego warte. Wzdłuż Placu Hiszpańskiego są przepiękne ławki, które są ozdobione płytkami, które przedstawiają przepiękne obrazy, każde z 48 różnych miast prowincji Hiszpanii. Tutaj akurat mamy Madryt.
Plaza de Toros i budynek Corridy. Sevilla jest uważana za drugi po Madrycie ośrodek corridy i Hiszpanie naprawdę bardzo serio tutaj do tego podchodzą. No, jeśli chodzi o zwiedzanie, to ja absolutnie nie popieram tego typu sportów, więc nie zamierzamy tam wchodzić. Natomiast jakby sama arena, o której warto powiedzieć, jest jedną z największych w Hiszpanii. Mieści 13,5 tysiąca osób i jak na tego typu budynek ma ponoć całkiem niezłą akustykę. A tak, Hiszpanie naprawdę bardzo lubią ten sport, bo wczoraj zajrzałem do jednej z knajp, żeby zapytać, czy puszczą Ligę Mistrzów w okolicy naszego apartamentu. Nie, bo oni puszczają wtedy corridę. No więc jednak mają to odbiorców na tym. Po drugiej stronie rzeki dzielnica Triana, obecnie bardzo modna dzielnica pięknej ceramiki i tapas barów. Szczególnie interesujące są te właśnie tutaj nad kanałem Guadalquivir z pięknym widokiem na rzekę. Natomiast nie zawsze ta dzielnica miała taką świetną sławę jak ma teraz. Kiedyś bali się jej ludzie w całym kraju, bo była to dzielnica czarownic. To tutaj palono ludzi na stosie. Na szczęście po tym strasznym procederze już niewiele pozostało, jedynie zaułek inkwizycji. Hospital de Venerables, czyli kiedyś był tutaj dom spokojnej starości dla emerytowanych księży. Dzisiaj jest Centrum Kultury Velasqueza. Możecie obejrzeć tutaj przepiękne malowidła, przepiękne obrazy. Wstęp jest stosunkowo drogi, bo kosztuje 12 euro, ale w ramach tego biletu oglądacie też przepiękną barokową kaplicę, więc jeśli jesteście miłośnikami sztuki, zdecydowanie warto tutaj zajrzeć. Kolegiata Świętego Salwadora, z zewnątrz niepozorna, ale w środku przepych i totalnie na bogato. I koniecznie musicie tu przyjść, zwłaszcza że bilet wstępu macie w cenie wejścia do katedry, więc jeśli wchodzicie do katedry, to naprawdę szkoda pominąć to miejsce. Myślę, że warto zobaczyć przepych w Kolegiacie Świętego Salwadora, no bo naprawdę tutaj poszli grubo, w ogóle bez trzymanki. Nawet bawili się tutaj w jakąś technikę 3D, taką głębię widać. Kolejna konstrukcja, która jest flagowa dla Sewilli i bardzo, bardzo znana, to Metropol Parasol. Największa drewniana konstrukcja na świecie, ma 30 metrów wysokości i 150 metrów długości. W środku jest muzeum i wystawy, restauracje, więc to jest takie miejsce kulturalne, ale największą atrakcją jest wejście na górę. Stamtąd roztacza się piękny widok na Sewilli. Jak byłam tutaj 7 lat temu, to wejście tam było naprawdę za jakieś drobne pieniądze. Teraz kosztuje ono 10 euro, więc moim skromnym zdaniem myślę sobie, że to trochę dużo jak za to, żeby zobaczyć tylko widok i zapłacić za to 10 euro. No ale oczywiście decyzja, czy chcecie płacić, czy nie, należy do Was. Legenda mówi, że miasto Sevilla założył Herkules, ustanawiając właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, przy Alameda de Herkules, 6 potężnych kolumn, z których 2 widzicie za mną. W pewnym czasie nawet na bramie miejskiej był napis wyryty: Herkules mnie zbudował, Cezar otoczył murami, a Król Święty zdobył. No, archeolodzy nie są tacy zgodni z tą legendą. Pierwsze ślady osadnictwa to po prostu plemiona iberyjskie tutaj w VIII wieku przed naszą erą, natomiast jeśli chodzi o Cezara, to faktycznie kochał on to miasto miłością wielką, nawet mówiło się, że porównywalną do Rzymu. Sevilla słynie z pięknych ceramicznych płytek azulejos, które mają tutaj wiekową tradycję, bo istnieją od ponad 2000 lat. Co najlepsze, to bardzo trwały materiał, dlatego też ozdabiano nimi domy i z zewnątrz, i w środku. Są przepięknie malowane i każda jest niepowtarzalna, zupełnie inna. No to słuchajcie, taksa i w drogę. Ruszamy teraz do dzielnicy Negria, gdzie wypożyczamy samochód i jedziemy dalej zwiedzać Andaluzję. Następny przystanek mamy w Jerez de la Frontera. Za pół kilograma pysznych truskawek, świeżutkich, pachnących z hiszpańskiego słońca i 3 jabłka zapłaciłam